Now we are going to listen to a simple story in Polish. Our lesson will be in 4 different parts for good comprehension. Enjoy watching. First, we will listen to the story without subtitles. Try to understand what this story is about. For a better understanding, enable the automatic translation function. Dawno temu była sobie mała dziewczynka o imieniu Maja. Mieszkała w małej wiosce. Maja miała wielkie marzenie. Chciała zwiedzać świat. Pewnego słonecznego poranka Maja postanowiła wyruszyć do wielkiego miasta. Spakowała walizkę i poszła na dworzec. Maja była podekscytowana. Podróż pociągiem była długa. Patrzyła przez okno. Widziała pola i miasta. Wszystko było nowe i piękne. W końcu pociąg dotarł do wielkiego miasta. Maja wysiadła z pociągu. Miasto było ogromne. Maja spacerowała i zobaczyła wysokie budynki. Była zachwycona. Maja odwiedziła wiele miejsc w mieście. Zobaczyła zarówno stare, jak i nowoczesne budowle. Maja uwielbiała architekturę. Odwiedziła tętniący życiem targ, pełen kolorowych owoców i warzyw. Zwiedziła zabytkową katedrę, zachwycona jej majestatycznymi wieżami. Spacerowała po spokojnym parku, słuchając śpiewu ptaków. Wspięła się na platformę widokową i podziwiała panoramiczne widoki na miasto. Na koniec spacerowała wzdłuż tętniącego życiem nabrzeża, ciesząc się widokami i dźwiękami tętniącego życiem wybrzeża. Wieczorem Maja poszła na nadmorską promenadę, podziwiała zachód słońca. To było magiczne. Maja poczuła się szczęśliwa i spokojna. Wiedziała, że nigdy nie zapomni tego dnia. Później Maja wróciła do swojej wioski. Była zmęczona, ale szczęśliwa. Maja miała mnóstwo historii do opowiedzenia. Zawsze będzie pamiętać swoją przygodę w wielkim mieście. And now we will learn 10 words that were used in this story. Dziewczynka. Młoda dziewczyna, zazwyczaj w młodym wieku. Przykład. Dziewczynka bawiła się w parku ze swoją piłką. Marzenie. Pragnienie lub aspiracja, często związana z osobistymi celami lub ambicjami. Przykład. Po latach ciężkiej pracy w końcu spełniłem swoje marzenie o podróży dookoła świata. Miasto. Gęsto zaludniony obszar, zazwyczaj z rozwiniętą infrastrukturą. Przykład. Moje rodzinne miasto słynie z zabytkowej architektury. Walizka. Pojemnik do pakowania i przewożenia rzeczy osobistych podczas podróży. Przykład. Przed wyjazdem na lotnisko upewnij się, że masz wszystko w walizce. Podróż. Przemieszczanie się z jednego miejsca do drugiego, zazwyczaj w celach rekreacyjnych, służbowych lub z konieczności. Przykład. Bardzo podobała nam się nasza podróż po Europie zeszłego lata. Okno. Otwór w ścianie lub konstrukcji, który wpuszcza światło i powietrze, często z szybą. Przykład. Otworzyłem okno, aby poczuć świeżą bryzę. Budynki. Konstrukcje wzniesione w celu prowadzenia działalności ludzkiej, takie jak domy, biura lub sklepy. Przykład. Wysokie budynki dominowały nad panoramą miasta. Miejsce. Konkretna lokalizacja, którą można odwiedzić, często atrakcyjna dla gości. Przykład. To miejsce jest idealne do podziwiania zachodu słońca. Targ.
Miejsce, gdzie odbywa się handel towarami lub usługami, często pomiędzy sprzedawcami a kupującymi. Przykład. Odwiedziliśmy lokalny targ, aby kupić świeże owoce. Nadbrzeże, strefa spacerowa przy morzu, zazwyczaj z infrastrukturą rekreacyjną i handlową. Przykład. Cieszyliśmy się przyjemnym spacerem po nadbrzeżu o zachodzie słońca. Now we are going to practice. Try to listen and repeat. Dawno temu była sobie mała dziewczynka o imieniu Maja. Dawno temu była sobie mała dziewczynka o imieniu Maja. Mieszkała w małej wiosce. Mieszkała w małej wiosce. Maja miała wielkie marzenie. Maja miała wielkie marzenie. Chciała zwiedzać świat. Chciała zwiedzać świat. Pewnego słonecznego poranka. Pewnego słonecznego poranka Maja postanowiła wyruszyć do wielkiego miasta. Maja postanowiła wyruszyć do wielkiego miasta. Spakowała walizkę i poszła na dworzec. Spakowała walizkę i poszła na dworzec. Maja była podekscytowana. Maja była podekscytowana. Podróż pociągiem była długa. Podróż pociągiem była długa. Patrzyła przez okno. Patrzyła przez okno. Widziała pola i miasta. Widziała pola i miasta. Wszystko było nowe i piękne. Wszystko było nowe i piękne. W końcu pociąg dotarł do wielkiego miasta. W końcu pociąg dotarł do wielkiego miasta. Maja wysiadła z pociągu. Maja wysiadła z pociągu. Miasto było ogromne. Miasto było ogromne. Maja spacerowała i zobaczyła wysokie budynki. Maja spacerowała i zobaczyła wysokie budynki. Była zachwycona. Była zachwycona. Maja odwiedziła wiele miejsc w mieście. Maja odwiedziła wiele miejsc w mieście.
Zobaczyła zarówno stare, jak i nowoczesne budowle. Zobaczyła zarówno stare, jak i nowoczesne budowle. Maja uwielbiała architekturę. Maja uwielbiała architekturę. Odwiedziła tętniący życiem targ. Odwiedziła tętniący życiem targ. Pełen kolorowych owoców i warzyw. Pełen kolorowych owoców i warzyw. Zwiedziła zabytkową katedrę. Zwiedziła zabytkową katedrę. Zachwycona jej majestatycznymi wieżami. Zachwycona jej majestatycznymi wieżami. Spacerowała po spokojnym parku, słuchając śpiewu ptaków. Spacerowała po spokojnym parku, słuchając śpiewu ptaków. Wspięła się na platformę widokową Wspięła się na platformę widokową i podziwiała panoramiczne widoki na miasto. I podziwiała panoramiczne widoki na miasto. Na koniec spacerowała wzdłuż tętniącego życiem nabrzeża. Na koniec spacerowała wzdłuż tętniącego życiem nabrzeża. Ciesząc się widokami, i dźwiękami tętniącego życiem wybrzeża. I dźwiękami tętniącego życiem wybrzeża. Wieczorem Maja poszła na nadmorską promenadę. Wieczorem Maja poszła na nadmorską promenadę. Podziwiała zachód słońca. Podziwiała zachód słońca. To było magiczne. To było magiczne. Maja poczuła się szczęśliwa i spokojna. Maja poczuła się szczęśliwa i spokojna. Wiedziała, że nigdy nie zapomni tego dnia. Wiedziała, że nigdy nie zapomni tego dnia. Później Maja wróciła do swojej wioski. Później Maja wróciła do swojej wioski.
Była zmęczona, ale szczęśliwa. Była zmęczona, ale szczęśliwa. Maja miała mnóstwo historii do opowiedzenia. Maja miała mnóstwo historii do opowiedzenia. Zawsze będzie pamiętać swoją przygodę w wielkim mieście. Zawsze będzie pamiętać swoją przygodę w wielkim mieście. Finally, we will listen to the story again with subtitles and reinforce the lesson. Dawno temu była sobie mała dziewczynka o imieniu Maja. Mieszkała w małej wiosce. Maja miała wielkie marzenie. Chciała zwiedzać świat. Pewnego słonecznego poranka Maja postanowiła wyruszyć do wielkiego miasta. Spakowała walizkę i poszła na dworzec. Maja była podekscytowana. Podróż pociągiem była długa. Patrzyła przez okno. Widziała pola i miasta. Wszystko było nowe i piękne. W końcu pociąg dotarł do wielkiego miasta. Maja wysiadła z pociągu. Miasto było ogromne. Maja spacerowała i zobaczyła wysokie budynki. Była zachwycona. Maja odwiedziła wiele miejsc w mieście. Zobaczyła zarówno stare, jak i nowoczesne budowle. Maja uwielbiała architekturę. Odwiedziła tętniący życiem targ, pełen kolorowych owoców i warzyw. Zwiedziła zabytkową katedrę, zachwycona jej majestatycznymi wieżami. Spacerowała po spokojnym parku, słuchając śpiewu ptaków. Wspięła się na platformę widokową i podziwiała panoramiczne widoki na miasto. Na koniec spacerowała wzdłuż tętniącego życiem nabrzeża, ciesząc się widokami i dźwiękami tętniącego życiem wybrzeża. Wieczorem Maja poszła na nadmorską promenadę, podziwiała zachód słońca. To było magiczne. Maja poczuła się szczęśliwa i spokojna. Wiedziała, że nigdy nie zapomni tego dnia. Później Maja wróciła do swojej wioski. Była zmęczona, ale szczęśliwa. Maja miała mnóstwo historii do opowiedzenia. Zawsze będzie pamiętać swoją przygodę w wielkim mieście. If you liked our story for learning Polish, please subscribe and write your impressions in the comments.